a good part where we ended when important also for me to know, to remember that no one can do anything to you. Ważna część, na której zakończyliśmy tą rozmowę, taka kluczowa również dla mnie, że nikt nie może ci niczego uczynić. So can you tell me how did that idea and the idea of forgiveness, how it affected your personal experience, like your journey? Well, it ends a lot of Hold on, let me just do it Sure. in Polish. I keep forgetting. I do both. So jak to miało wpływ, jaki to miało wpływ, właśnie ta idea przebaczenia na twoją osobistą podróż, na twoją przemianę? Well, it ends a lot of conflict because I believe that conflict comes from believing that something's happening that we don't want. To zakończyło wiele konfliktów, ponieważ wierzę, że konflikt bierze się z tego, że myślimy, że coś się dzieje, czego nie chcemy. Or it comes from the belief that something should be different, that we have some idea, that it's a judgment, that some part of reality should be different, it would be better off if it were different. Albo wierzymy, mamy przekonanie, że coś powinno wyglądać inaczej. Myślimy, że będzie nam lepiej, jeśli coś będzie wyglądać, będzie się działo, będzie inne. And this teaching, the forgiveness teaching, really is saying, no, that's not true. Nauka przebaczenia mówi, że to nieprawda. That the most loving story for any event, the most loving explanation for any event is the truest one. And that no one is doing it. Part of that is that no one is doing anything to us. I najprawdziwsze wyjaśnienie tego jest takie, że say again about the truest idea? Can you say it? Yeah, the idea is that the most, for any explanation, we're giving something, whether anything. Czyli dla jakiegokolwiek wyjaśnienia, dla czegokolwiek. The most loving one, the most loving explanation, the most loving story that we tell about something is the truest story. Najpiękniejsze, najbardziej miłujące wyjaśnienie dla czegokolwiek to jest zawsze ta najprawdziwsza historia. So if you're practicing the piano, you need to practice many hours practicing playing the keys. A więc na przykład, gdy ćwiczysz grę na pianinie, musisz wiele godzin spędzić na ćwiczeniach, jak poruszać palcami po tych klawiszach. And if you're learning to paint, you have to practice many hours on the canvas. I jak malujesz na przykład obrazy, musisz spędzić wiele godzin ćwicząc malowanie na przykład na płótnie. The spiritual journey isn't just about understanding ideas. It's about practicing as well, just like the others. W duchowej podróży nie chodzi tylko o ideę, ale również o praktykowanie ich w życiu, tak samo jak i w tamtych przypadkach. There's a writer, Malcolm Gladwell, who says it takes 10,000 hours to become a master of something. Jest taki pisarz Michael Gladwell, który mówi, że zajmuje 10,000 godzin w stanie się mistrzem w czymkolwiek. And that's true for every single human being that's ever lived, he says. And I think he may be right. On mówi, że to jest prawdziwe w stosunku do każdego człowieka, jaki kiedykolwiek żył, i myślę, że może mieć rację. So when it comes to spirituality and the study of the Course and the study of Way of Mastery are part of this, jeśli chodzi o duchowość, studiowanie kursu cudów, czy drogi mistrzostwa, czy jakiejkolwiek części tego, the thing that we need to practice, the action that we need to practice, to działanie, które potrzebujemy podjąć, które potrzebujemy ćwiczyć, is allowing unloving stories to become loving stories. To właśnie pozwolenie, aby nasze niemiłujące, niekochające historie stały się kochającymi historiami. Not because they're nice, but because they're true. Nie dlatego, że są to ładne historie, ale dlatego, że są prawdziwe. Że te kochające historie miłości są prawdziwe. So bringing the unloving story to the Holy Spirit for correction in the Course or the Way of Mastery
A więc sprowadzenie tej niekochającej historii do Ducha Świętego, aby ją skorygował, czy to, jak jest o tym mowa w Kursie Cudów, czy w Drodze Mistrzostwa? This is the whole thing. This is the entire pathway, is how to allow the thoughts in our mind that are still creating unloving experiences for us to be transformed, to have it so we have a new perspective. Na tym właśnie polega cała praktyka, by pozwolić tym niekochającym myślom, które wciąż żywimy, aby zostały przemienione, tak abyśmy mogli poznać nową perspektywę. And this new perspective is actually how Course in Miracles defines a miracle. The miracle is the change in perspective. I Kurs Cudów na przykład właśnie tak definiuje tą nową perspektywę, mówiąc, że cud jest zmianą perspektywy. And in the Way of Mastery, Joshua shares how all healing is the transition from identifying with being a body to identifying with being a higher mind, the observer. So there are many levels of this process. A więc w Drodze Mistrzostwa mówi, że Jeszua mówi o tym, że to jest przemianą z identyfikacji z ciałem w identyfikację z tym wyższym duchowym ja. Więc jest tutaj wiele poziomów tego procesu. And I've just taught my whole workshop, so I don't know what I'm going to say in Poland. Więc właśnie tutaj nauczałem całego swojego warsztatu, więc nie wiem, czego jeszcze będę nauczał w Polsce. Maybe we can just laugh and dance and sing and play, which is what Joshua says to do every day. Może będziemy mogli po prostu cieszyć się, tańczyć i bawić razem, śpiewać, co Jeszua mówi, żebyśmy robili każdego dnia. Yeah, so bring your dance music and your jokes when you come to the gathering. A więc proszę przynieście swoją muzykę taneczną i żarty, kiedy przyjdziecie na to spotkanie, to wydarzenie. Well, talking about the event and you know what you're going to do, we were actually looking at the idea of using the living practices. And so can you say a little bit how the living practices can help us forgive what's hidden in us? Jeśli chodzi o właśnie samo wydarzenie, mówiliśmy o tym, że będziesz między innymi mówił o żywych praktykach Drogi Mistrzostwa podczas tego majowego wydarzenia w Warszawie. Czy mógłbyś powiedzieć, jak te żywe praktyki właśnie odnoszą się do idei przebaczenia, jak pomagają nam przebaczyć to, co jest nieświadome, gdzieś ukryte w nas? The living practices, one of the things that they do is what Joshua might call softening the soil so that the farmer can plant well and there'll be good growth. Żywe praktyki między innymi robią to, co Jeszua nazywa zmiękczaniem gleby, tak żeby ten ogrodnik mógł, spróchnianiem gleby, tak żeby ten ogrodnik mógł tam zasiać ziarno i żeby mogło ono wzrosnąć, wydać owoc. So these include a breathing exercise, and breath becomes very important in the living practices. I dlatego między innymi oddech jest tak ważny właśnie w tych praktykach, w żywych praktykach. When you're talking with A Course in Miracles, I think at times it can be like, oh, well, that's not important because we're not a body. Ludzie studiujący Kurs Cudów czasami myślą, że to nie jest ważne, bo przecież nie jesteśmy ciałem. But I believe, as many people do, that Joshua was a yogi, that he practiced all of these disciplines. And then one might say, well, why is that? I ja wierzę, że Jeszua, który był joginem w swoich czasach, praktykował jogę, wiedział, że to jest ważne, że oddech jest ważny. I dlaczego? A dlaczego tak jest? So for me, the answer to that is that it is true that we are free, we are still as God created us to be, and that we're not bodies. I prawdą jest, że jesteśmy wolni, nie jesteśmy ciałami, jesteśmy wciąż tacy, jakimi stworzył nas Bóg, jak mówi Kurs Cudów, że po prostu nie jesteśmy ciałami. But for me, what he's saying at a different level is that everything that we experience as part of the body is actually just part of our experience as a mind.
Ale tak naprawdę na najgłębszym poziomie on mówi, że wszystko, czego doświadczamy jako ciało w ciele, jest częścią doświadczenia naszego umysłu. And all of those thoughts need to be healed, including the unconscious thoughts which are being held as cells. Wszystkie te myśli muszą być uzdrowione, łącznie z tymi nieuświadomionymi myślami, emocjami, które są utrzymywane w komórkach. So learning a breathing practice becomes part of the preparation to be able to do that. A więc nauczenie się praktyki oddechowej jest częścią tego procesu, który pomaga w tym. And in radical inquiry, the big difference with radical inquiry and other practices like that I z kolei jeśli chodzi o radykalny wgląd i wielka różnica, jaką wnosi, ta odmienność, jaką wnosi radykalny wgląd w stosunku do innych praktyk tego typu, is it utilizes the intelligence of the breath, which it calls the physical presence of the Holy Spirit. polega na tym, że on używa tej inteligencji oddechu fizycznego, który nazywa tą fizyczną obecnością Ducha Świętego. And that's a huge thing, this idea that the breath is the intelligence of the Holy Spirit. Naprawdę jest niezwykłe, że oddech jest tą inteligencją Ducha Świętego. So the breath, Obecnością Ducha Świętego. breath awareness deepens our ability to access and heal the unconscious thoughts held as the body. Ta świadomość oddechu pomaga nam uzdrowić te nieuświadomione myśli, które trzymamy w ciele. And the solution is where the problem is. So the solution is actually in the body. It's our vehicle for going home. Więc rozwiązanie tak naprawdę jest zawarte w ciele. To ono jest naszym narzędziem drogi do domu. So radical inquiry is a step-by-step process which includes the intelligence of breath and the wisdom, the inherent wisdom in the body. Więc radykalny wgląd włącza właśnie ten właśnie cały mechanizm oddechu, inteligencji oddechu i tej zmiany komórkowej w ciele. And there are also questions also, right, that you ask. That's right. There are questions, and then that gets to a point where there's an energetic process, which includes the breath. Jest również proces zadawania sobie pytań i cały energetyczny proces, który włącza oddech. I found it to be the most powerful healing modality I've ever seen. Uważam, że to jest jeden z najgłębszych narzędzi uzdrowienia, jakie kiedykolwiek widziałem. So that's something I'd very much like to share with people. A więc to jest między innymi jedną z rzeczy, którą oprócz oddechu miłości, właśnie radykalny wgląd, będę chciał się tym dzielić z ludźmi podczas wydarzenia w Warszawie. And you also will be doing channeling for Joshua in Warsaw. I believe you said Saturday. Powiedziałeś, że być może w sobotę, drugi dzień wydarzenia zrobisz, udostępnisz się jako kanał dla Jeszua. Apparently so, yes. Najwyraźniej tak. Let's talk a little bit about, let's go back a little bit to the idea of forgiveness, because we shared with you the idea of forgiving Hitler that we had when we were looking at the idea of doing a festival. We let go of the idea of the festival, but then this idea is still really strong in our minds, and when we shared it with you, you really resonated with it. Can you tell us why? Let me just translate it into Polish really quick. No, I can't tell you why quickly, but I might be able to tell you why at the gathering. But I would just say... Translate it into Polish, the question. Powiedziałeś, chcemy wrócić również na chwilę do kwestii przebaczenia. Podzieliliśmy się z Tobą jakiś czas temu, że właśnie ważna jest dla nas ta idea, pojawiła się w naszych umysłach idea
przebaczenia Hitlerowi jako symbol właśnie puszczenia, uwolnienia wszelkich idei bycia ofiarą kogokolwiek, kiedykolwiek. I myśleliśmy, że podejmiemy tę ideę na festiwalu, ale ta idea wróciła, myślimy, żeby jej użyć również tutaj podczas tego wydarzenia w Warszawie. I kiedy podzieliliśmy się z tobą tą ideą, to bardzo poczułeś ją. Czy można powiedzieć dlaczego? What I would suggest or invite people to do is to live in the question, how do they feel about that idea of forgiving Hitler? Zasugerowałbym ludziom, żeby przebywali z tym pytaniem, jak oni się czują, jak się czują z tą ideą przebaczenia Hitlerowi. While they watch the Poland channeling again. Mogą obejrzeć ten polski channeling ponownie. And just reflect on that. And just everybody has their own honest response. And that's what's valuable, is what people's honest response is, yes or no. I po prostu przyjrzeć się temu szczerze, jak się czuję z tym i jaka jest ich odpowiedź, tak czy nie. Yeah, and then we see where it goes. I potem zobaczymy, gdzie dalej z tym pójdziemy, tak? Gdzie to nas zaprowadzi. I will say that the completion of forgiveness, any act of forgiveness, it's not complete just to say, oh, well, no, someone didn't do something to me. Tak, żeby dopełnić ideę przebaczenia, to nie wystarczy tylko powiedzieć, że someone didn't do something to me. Yeah, it's not true. Just forgiveness isn't complete when you get to the point of saying, oh, well, they didn't do it to me. Okej, przebaczenie nie jest kompletne tylko poprzez powiedzenie sobie, oni tak naprawdę mi tego nie zrobili, tego nie uczynili. It's only complete, and I'm not talking about this specific case. I mean, it's true for every case. Ja nie mówię tylko tutaj o tym konkretnym przypadku, ale mówię o każdym przypadku. According to Jeshua's teachings, według nauk Jezusa, that nothing is done to me, just the first part, nie jest robione mnie, but that everything is done for me. Ważna jest jeszcze druga część tego, że wszystko jest robione dla mnie. And the question just is, where am I in relationship with that idea? I znowu pojawia się pytanie, jak ja się czuję z tą myślą. To wszystko nie jest robione mnie, ale jest robione dla mnie. And wouldn't we be better off if that was true, no matter what happens, that we're not a victim no matter what? Maybe there's a deeper message to be found. Czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy naprawdę uświadomili sobie, że nie jesteśmy ofiarą niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, jaką odpowiedź wewnątrz otrzymamy. And as you reflect on these ideas while you listen to the channeling, some things may be revealed. Now you're talking about channeling. The Poland channeling that JM brought through. I kiedy będziesz słuchać tego channelingu, który przeszedł przez JM-a w Polsce podczas wydarzenia w Warszawie w październiku 2018 roku, to możesz sobie po prostu zwrócić uwagę na to, jeszcze raz przyjrzeć się tym pytaniom sobie. Zadać je sobie. Great. Let me see. Is there anything else? Maybe you could just tell us briefly to sum it up. Is there anything else besides obviously dancing, having fun, playing, singing, and good music, and radical inquiry, and the love's breath and the channeling, which we already talked about? Is there anything else you think you would want to offer, you would want to say to people about your event, what you're going to do at your event in Warsaw? Poza tym śmianiem się, zabawą, tańcem, muzyką, channelingiem dla Jeszuły, radykalnym wglądem, oddechem miłości, czyli tym, co powiedzieliśmy, że się będzie działo w Warszawie. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś dać, zaoferować podczas wydarzenia, powiedzieć, że się będzie działo, co będziesz robił? Joshua says in The Way of Mastery that he learned the only thing of value. Jeszua mówi w drodze mistrzostwa, że nauczył się jednej rzeczy, która miała wartość.
And that is holy relationship. A jest tym święty związek. And he said that awareness has informed everything he has done since. I powiedział, że ta świadomość natchnęła wszystko, co on robił od tamtej pory. He learned it when he was young, 14 or 15 years old, when he was in his life as Jesus. On się tego nauczył, dowiedział się tego, kiedy miał 14 czy 15 lat w swoim wcieleniu jako Jezus tutaj. And he said everything he did after that, in that life and since, was around this idea. I powiedział, że od tamtego momentu w jego wcieleniu, w jego życiu na tej ziemi i później wszystko było wokół, opierało się na tej idei, czy wypływało z tej idei świętego związku. And he said ever since then, what he has done is gone to create contexts in which holy relationship might occur. I powiedział, że od tamtej pory wszystko, co robił, to stwarzanie kontekstów, sytuacji, możliwości, w której może dojść do właśnie świętego związku, nawiązania tej świętej relacji, świętego związku. So that's what this is. This is a context in which holy relationship may occur. And we will do it together. Więc to jest ten kontekst, którym właśnie święty związek może się wydarzyć i to właśnie będziemy robić razem podczas tego wydarzenia. Thank you very much. Mm-hmm. Dziękuję za rozmowę. Bardzo się cieszymy, że będziesz z nami już niedługo w Polsce. Powiem jeszcze krótko, że samo to wydarzenie będzie miało miejsce w Warszawie w dniach 17-19 maja i szczegóły podamy na stronie www.drogamistrzostwa.pl. And thank you for talking to me, and you will have more information about the event which will take place in Warsaw on May 17th through 19th below the video and on our website. Yeah, thank you, everybody. Look forward to meeting everyone, and thanks especially to you, Rafael, and to Maria, who I met in England and who told me I had to come to Poland, so I'm doing what she says. Dziękuję wszystkim za to. She's laughing in the back. Dziękuję wszystkim za to, że słuchacie, oglądacie to. Cieszę się, że się z wami zobaczę niedługo. Dziękuję również Rafałowi i Marii. Marii, którą spotkałem w Anglii i która powiedziała, że muszę przyjechać do Polski, więc robię to, co mi powiedziała. Tak? Powiedziałem, że właśnie Maria w tle tam się śmieje. Thank you very much. Very much. Nice speaking, and we'll see you soon. See you soon. All right, bye for now.